Słuchajcie, co tu dużo mówić, ubieram słuchawki i ruszam na katowanie mojego komputera. Też przeprowadziłem na komputerze stacjonarnym, gamingowym, wyposażonym w potężną grafikę RTX 3060 Ti, potężną pod względem oczywiście zużycia prądu. Dodatkowo jakaś klawiatura gamingowa, również myszka, co też zużywa dodatkowy prąd ze względu na ich oświetlenie. Podłączenie pod zasilanie, czyli monitor i skrzynka zostały podłączone przez podmiernik napięcia, no i włączamy nasz komputer. Jak widać od razu 50 parę wat zużycia. Ustawiam na początek koszty 1 kWh. Jest to oczywiście średni koszt tu ze względu na Polskę razem z abonamentem, taki uśredniony, mniej więcej to tak wygląda w różnych miastach. Jeśli u Was jest to inaczej albo macie wyjątkowo wyższe koszty lub też wyjątkowo niższe, to co wyjdzie na koniec, czyli te kilowatogodziny zużyte, przemnóżcie najzwyczajniej przez swoją kwotę zużycia w Waszym mieście. Ustawiam, jak widzicie w rogu, parametry, które będą cały czas pokazywały, co dzieje się ze zużyciem procesora graficznego, jak i innymi parametrami komputera i od razu, nie czekając zbyt długo, zabieram się za jakąś gierkę Street Fighter. Tu na początek 6. Wszystkie ustawienia ustawiam oczywiście na maksa oraz ultra, tak żeby grafika miała co robić. No i gierka pokazowa, jest tutaj sporo zużycia procesora graficznego, co widać w klatkarzu. Counter-Strike też musiał się oczywiście pojawić. Wszystkie ustawienia również na maksa, grafika wysokiej jakości. No i ruszamy w rozgrywkę. Szybka akcja, nic się nie zacina. Grafika zużywa tutaj też sporo zasilania, ponieważ musi pracować na wysokich obrotach. Misja wykonana, wszystko zostało zakończone, podłożone, no to ruszam do renderingu. Rendering jednak bardziej obciąża nasz komputer niż samo granie, w zależności oczywiście od gry. Także postanowiłem też dociążyć tą grafikę, aby komputer miał co robić. Tu jeśli chodzi o monitor, możecie też doliczyć jakieś wyższe napięcia, jeśli użyjecie większego monitora niż u mnie, ale to nie będą takie wysokie ilości, jak chodzi właśnie o grafikę, która najbardziej tu zużywa napięcie. Dodatkowo przy renderingu też pomogłem animacjami, wszystko, aby było trudniejsze dla obróbki wideo. Jeszcze dodatkowo włączyłem ponownie grę w tle, aby ona też pracowała w oknie otwartym podczas renderingu komputera. To spowodowało już niezłe przycinki, czyli na maksa naprawdę był rozgrzany RTX, co widać na wykresie, aż czerwono tu się zrobiło. Jeszcze, aby nie było za lekko, dodatkowo przesyłanie plików pomiędzy moimi 3 dyskami SSD też wykonywałem. Każdy dysk tutaj też pracował równorzędnie, może nie przez całą godzinę, ale około 20 minut miał on co robić, ponieważ przegrywałem jakieś 15-gigowe pliki z jednego do drugiego dysku. Także wszystko tutaj naprawdę nagrzało się potężnie. No to kończymy nasz test. Godzina równa grania i używania komputera. Mamy 0,167 kWh zużyte. Napięcie w sieci standardowe 49 kHz, amperaż na poziomie około połowy aktualnie przy tym zużyciu. Najniższe zużycie, jakie się pojawiło, to 4,1 W, oczywiście to było praktycznie na wyłączeniu, i 260 W maksymalnie, co dało nam koszt na poziomie złoty 40 za 1 kWh wymnożoną razy te 0,167 daje nam 23 grosze na godzinę używania komputera. I szybkie podsumowanie: 23 grosze razy 8 godzin dziennego grania, bo tak maniacy się zachowują. Złoty 84 to nam daje dziennie, razy 30 dni w miesiącu
co daje nam wynik 55 zł miesięcznie. Oczywiście przyjmując, że Wasz komputer będzie tak katowany jak mój w tym wypadku. Jest to trudne do osiągnięcia, bo nigdy tak ekstremalnie się nie używa komputera, nawet w grach, jednocześnie nie przygrywa się, nie renderuje i tak dalej, ale chciałem pokazać maksymalne zużycie. Jest to możliwe nawet do osiągnięcia przy bardzo wymagających grach, także takie wartości warto przyjąć dla takiego właśnie zapalonego gracza. Dajcie znać, czy uważacie, że jest to dużo, czy jest to mało. Oczywiście mój komputer jest tutaj pośredni, nie jest najgorszy, jeśli chodzi o komputer gamingowy, ale też nie jest ten najlepszy, także te jeszcze mocniejsze grafiki potrafią więcej zużyć prądu. Może nie dwukrotność, ale niech to będzie o jakąś 1/4 wartości więcej, także warto to sobie dodać. A jeśli chcecie zobaczyć, ile Was kosztuje kawa z ekspresu przyrządzona w domowych warunkach, tutaj w tym odcinku kliknijcie sobie, zobaczcie, lub też jeśli interesuje Was zmywanie naczyń i koszty takiego zabiegu w zmywarce, tu w tym odcinku pokazuję. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!